Cześć wszystkim, witam was na chyba pierwszym wideo z gameplayem na naszym gamerkowym kanale. Ja jestem Taliya i bardzo miło mi was tutaj powitać. Dzisiaj, słuchajcie, ogrywamy demo z festiwalu dem tego październikowego, ponieważ pojawi się też kilka z czerwcowego, zapewne, zobaczymy. Ale raczej tak, a na razie, słuchajcie, mamy właśnie demko z festiwalu październikowego. Jest to gra na podstawie powieści Agatha Christie, Morderstwo w Orient Expressie. Więc może nie przedłużając, odpalmy grę i zobaczmy, z czym się to cacko wiąże. Na wszelki wypadek weszłabym jeszcze w opcję, sprawdziła poziomy trudności, bo jestem totalnie osobą, która woli grać na poziomie łatwym, jeżeli jest tylko taka opcja, więc wiecie, dlaczego by nie. Dobra, gramy na full screenie, gramy z wysoką jakością, sterowanie, dźwięki, języki, nie ma czegoś takiego jak poziom trudności tutaj na razie. To ma być generalnie gra przygodowa z łamigłówkami. Jestem ciekawa, jak im to pójdzie. Morderstwo w Orient Expressie zostało opublikowane po raz pierwszy w 1933 roku w 6 odcinkach na łamach Saturday Evening Post w Stanach Zjednoczonych. Jak to ładnie wygląda. 17 grudnia 2023, czyli gramy poniekąd w przyszłości. Nieźle. The train is still stuck and the snow continues to fall. I should have taken an airplane. Well, I must make the best of it and join the other passengers for breakfast. That French accent. Iść do wagonu restauracyjnego. Mapa myśli. Będziemy robić mapę myśli? Nice. Co my tu mamy? Czy możemy coś tutaj zrobić? Okej. The train still hasn't left. Ale jakie mamy ładne krajobrazy. Słuchajcie, nie mam słabość do gór. W życiu w góry nie pójdę, ale no... Momencik. Tu się można przyjrzeć bliżej różnym rzeczom, tak? Mam słabość do góry, nigdy w góry nie pójdę, ale i tak patrzeć tak nie mogę całymi dniami i nocami. Okej. Wychodzimy z tego. Brakuje mi jakiegoś tutoriala w tym demie, co gdzie klikać, żeby było dobrze. Okej, mamy The grzebień. mustache comb to tame unruly nuts. Okej. Umywalka i co my tu mamy? The finest of curling irons for the mustache. For the mustache? Jak on zabawnie mówi, nie? Mustache? Wax to preserve the perfect symmetry of the mustache. Mustache? Nie wiem, bawi mnie to, jak on to wymawia, sorry. Okej, taki bardzo bliski close-up, rozumiem, że trochę to wynika pewnie z przestrzeni, jaką mamy. Pochodzimy sobie naokoło, tu jest druga klasa. I pamiętam, gdzie mieliśmy iść, szczerze mówiąc. Do wagonu restauracyjnego, czy coś? Okej, czy ty wchodzimy na drugiej klasy, czyli idziemy poniekąd w innym kierunku, a chcemy iść do wagonu restauracyjnego, więc dobra, przejdziemy tam, nie ma tutaj biegania. Ktoś tu na nas czeka. Czy możemy z nim porozmawiać? Możemy. Good morning, Monsieur Michel. Good morning, sir. Please enjoy our special breakfast in our restaurant. Straszna mimika twarzy. No, możemy sobie wejść do WC i co? I nie zamykają się za nami drzwi? No dobra, trochę jest ciasnawo w sumie. To może i lepiej, chociaż no jeżeli tam siedzi strażnik dosłownie na zewnątrz, to tak trochę łyso. Ale cóż. Bar, lounge. Tam nigdzie nie możemy wyjść, prawda? Możemy tylko przejść przez bar. I tu już mamy więcej postaci w środku. Jak This elegancko. delay is intolerable. I am supposed to be demonstrating the Firenze in Paris in 2 days. Ah, your electric car. Yes, that's bad luck. Bad luck? If I miss that demonstration, I'll be in deep trouble. Just text your people in Paris and warn them. Of course I tried that, but there is no network service in these mountains. Czy możemy z nim porozmawiać? Nie.
Ale już możemy posłuchać, co mi się My podziało. daughter said it would be the easiest way in the world. Just sit on the train until I got to Paris. And now we may be here for days, and my boat sails the day after tomorrow. How am I going to catch it now? I can't even send an email to cancel it. Oh, I'm just too mad to talk about it. My colleagues were to meet me in Paris. They will wonder what has happened to me. I can get no words to them. What will they think? We have refugees to help. Okej. Wchodzimy w tematy polityczne, jakby nie było tutaj też. O, tutaj w końcu możemy z kimś Good porozmawiać. morning, madam. The snow is a predicament, is it not? I am Russian. Snow is no stranger to me. Boże, te twarze są The straszne. accent. Would it be St. Petersburg? You are very perceptive. Monsieur Poirot, is it not? And may I take it, I have the honor of addressing Princess Natalia Dragomirov. We dispense with the old titles these days. My husband, all of my past, was taken from me by these Stalinists. When they were gone, I became director of the St. Petersburg Museum of Antiquities to restore and preserve what I can of my country's history. Still, the delay must be vexing. If I must be late for my appointments, then they will wait. I know that I would certainly wait, madame. It has been my extreme pleasure to make your acquaintance, madame. Au revoir, Monsieur Poirot. Au revoir. Co my tu mamy dalej? Mamy panią przy... A beautiful Proszę. piano. What a luxury. Pity there's no one to play it. Mademoiselle, you are not concerned about the train stopping? What can one do? Indeed, this does not make the train move. You have great strength to remain calm at a time like this. I know one far, far stronger than I. And that is? Well, that old lady, for instance. You have probably noticed her. She just has to lift her little finger and ask for something in a polite voice, and the whole train runs. It runs also for my friend Monsieur Bouc, but that is because he is a director of the line, not because he has a masterful character. You don't have to have a strong will when you have power. But I suspect I did not need to tell you that, Mr. Poirot. Ładny akcent ma. Good morning, Mr. Fauché. You have early customers, I see. Yes, I am stuck serving here as well at breakfast. Everyone is impatient. They keep complaining that the train is not moving. As if I could get out and push it. It's too early for me to order a boxcar. That is the appropriate drink, I believe. A gin triple sec, lemon and grenadine mix. A drink for a train indeed. But not perhaps for my breakfast. I think I will settle for an omelette. Good luck, sir. Miss Nielsen is helping to serve in the dining car. Okej, idziemy dalej. Accès interdit. Zabroniony wstęp. The Orient Sobie Express oczywiście bar możemy is wejść. certainly well stocked. Nikt mi nic nie zrobi z tego, że tu weszłam, mimo że barman stoi dosłownie kawałek ode mnie. Czy w którejś łazience coś znajdę ciekawego? Patrz, mamy odbicie w lustrze. Nice. Idziemy dalej. Restaurant, moi drodzy. Mamy piękny wagon restauracyjny. How long are we expected to be stranded here? It won't do much good Co to za complaining to bieliznę? me. That fellow there with the moustache, he may know something. Excusez-moi, sir. Yes? Monsieur Bouc asks for you to join him in compartment 203. Ale my chcieliśmy zjeść, dopiero tu przyszliśmy. Look here, Poirot. Can you tell us anything? I can tell you the snow, it will not move aside on its own. Of course, but you obviously have some influence with Book. I am going to see him now. I will ask him if he has any information. Okej. Wagon restauracyjny zaliczyłam. Dołącz do Booka. Ale ja na razie chcę sobie pochodzić tędy. I co? Wygonią mnie, skoro stoi tu personel? No, personel ma mnie gdzieś. Złote wąsy! Znalazłam złote You wąsy! can never have too many of these. Znaleziono wąsik.
Piękne. Uwielbiam takie szczególiki. A znalazłam wąsika. Ciekawa jestem, czy w ogóle w demie możemy znaleźć tych wąsów więcej. Tam nie przejdziemy już, okej. Ale to jest zabawne. Czy w łazienkach może gdzieś się taki wąsik kryje w takim razie? To byłoby dobre miejsce na schowanie go w którejś łazience gdzieś w końcu. Co my tu mamy? 203 to była oczywiście pierwsza klasa, którą dawno temu minęliśmy, ale ja sobie chcę poszperać jeszcze troszkę, jeżeli możemy, ale nie możemy. Okej, czyli możemy tylko już wrócić, a nie możemy biegać w tej grze. Od razu wam dam znać, że tutaj bieganie pod shiftem przynajmniej nie działa. Czy później będzie inaczej? Nie wiem, zobaczymy. Czy z tej strony widać coś więcej? Nie bardzo. Dobra, to wracamy się tam. Zobaczymy, czy z tymi panami możemy zamienić sobie jakieś słówko, albo posłuchać, o czym mówią. Ale nie. Wracamy do baru. Tędy, dobra. Zapominam, że są takie podwójne drzwiczki. Jak to między wagonami w sumie, nie? Gdyby można było jeszcze przez każde okno tak naprawdę patrzeć i sprawdzać, czy możemy zobaczyć różne rzeczy. Ale to jest tylko demo. W pełnej grze bym to robiła. W demie mi się nie chce, przyznaję. Zobaczymy, co dalej. Mamy pierwszą klasę. Tu musimy znaleźć pokój 203. Czeka już na nas jegomość. Ah, my good friend. Come in. We have need of you. What has occurred? A passenger lies dead in his bed. Stabbed. A passenger? Which passenger? In there. He's an American. A man called Ratchet. It was his valet masterman who was worried that Mr. Ratchet was not awake yet. Pierre Michel, the conductor, decided to break in and found the body. I see. Well, my friend, I think it is best not to touch anything and wait for the police to arrive. Oh, I tried to call the police, but there is no cell tower for many kilometers. We could be stuck in the snow for hours. The murderer is with us. On the train, now! The sooner we catch him, the sooner we'll be out of danger. The Dr. Constantine is already examining the body. Mon ami, this is not a missing train ticket. We must follow procedure. We must wait for the police to secure the crime scene. Please, Poirot. I will take full responsibility. Book, Dopóki nie ma tego you na ask. papierku, to... Well, if we cannot contact the outside world, then... Oh, you are going to drive me crazy. In truth, this problem intrigues me. I was reflecting not half an hour ago that many hours of boredom lay ahead whilst we are stuck here. And now, a problem lies ready to my hand. You accept then? C'est entendu. You place the matter in my hands. Się rozumie, tak mi się wydaje, że to właśnie to znaczyło z tym Good. tym- We are all at your service. This is the room right here. Mr. Poirot, I am Dr. Constantine. Forgive me, Doctor. You are a medical examiner? No, but I have assisted in post-mortems at Nairobi Hospital, where I am a teaching fellow. I am familiar with your excellent institution. I do not intend to perform a full autopsy, but a preliminary examination should be of some use. Of course. May I have a look? Then we can compare notes. Please, if you need any help, I won't be far away. Analizuj tę postać, aby dowiedzieć się o niej czegoś więcej. Marokańczyk, Belg, Kenijczyk. Nie wiem, czy Marokańczyk, czy Kenijczyk, szczerze mówiąc. Nie pamiętam już, co on tam mówił. Space ujawni podpowiedź. Nie jest Marokańczykiem, no właśnie. Nie jest też pielęgniarzem. Z pewnością nie ma w sobie nic z despoty. Właśnie, Kenijczyk. Wiek 89 to jest za stary, powiedziałam, że 47 i lekarz, ale chętnie sobie zajrzę w odpowiedzi, w podpowiedzi. Słuchajcie, tak. Po 40.
Czyli tu już wszystko się zgadza. That was easy. Okej, ale podoba mi się jakby mechanika na razie. Mamy puzzle? Czy my mamy puzzle? Ja chcę I wonder puzzle. what could be in this photo. Złóżmy je. Możemy I je wonder złożyć. what could be in this photo. Kot. Tu jest kot. Nie możemy ich złożyć. Okej, mamy szyfr. Czyk. Samuel Rashid. Amerykanin. Mamy trochę różnych postaci, które gdzieś sobie poznaliśmy po kolei. Otwórz sobie i przeczyta, ale ja właśnie chcę wyjść z tego ekranu. Okej, prawym klawiszem myszy. Sorry, moja wina. Co my tu mamy? Pharma sleep, sleeping pills. Take a pill A before box bed. of sleeping pills. I'll take photos. Where can the killer have gone? This door communicates with compartment 204. The latch is open on this side. Tutaj chyba nic nie ma. Tutaj wychodzi na to, że też nie. Przyjrzyjmy się dowodom w tej okolicy. I'm sure I will find some interesting things inside. Tak to trochę wygląda. Pęknięty telefon. This pęknięty phone ekran. was deliberately smashed. Czyli miał na telefonie pewnie jakiś dowód obciążający zabójcę. Last night, Monsieur Ratchet said he takes precautions. I see now what he meant. He knew he was in danger and wanted to be ready, yet it was no use to him. I will leave it here for the police. Jego wiara w policję jest niesamowita. Banana. Did it belong to Ratchet? I'll take photos. To nie jest jakiś olejek do papierosów czy coś takiego? Co my tu mamy? Age. Czy możemy tutaj coś A zrobić więcej? Okej. handkerchief. There's a letter H embroidered on it. I takie ala arabsko-indyjskie wzory na tym, nie? Zegarek. Też The stłuczony. watch is broken. The hands are stopped at 1:15 a.m. One would expect that to be the time when the attack occurred. To się często pojawia akurat w takich grach detektywistycznych. As you see, the victim has been stabbed many times. Several alone would have been fatal. Yes, I agree. An attack most savage. I will, of course, prepare a complete report on my findings. Thank you. No, faktycznie, w wielu miejscach. Czy coś tutaj więcej widzimy? Chyba nie. Chyba to wszystko w tej okolicy. I'm sorry, Doctor, but I must question you. Of course. I must be considered under suspicion like everyone else. May I know your movements last night? I share compartment 101 with Mr. Booth. He would not stop talking about his beloved train. I listened to him for hours talking about his Orient Express. My friend Book will no doubt confirm this. Okej. Did you know the victim? Not at all. I noticed him last night at dinner, but I did not pay much attention.
Did you touch anything in here this morning? I checked for a pulse. There was none. Rigor mortis had commenced. The body was cool to the touch. I touched nothing else. Okay. What can you tell me about the victim? He died from multiple stab wounds of varying angles and depth. More than one would have been fatal. I would place the time of death roughly between midnight and 2 a.m. With more time, I hope I can be more precise. I assume the open window complicates matters. Indeed. Conditions are not perfect. Okay. Thank you for your help, Doctor. Tu coś mamy. The snow is falling only lightly this morning. The murderer would have left tracks in the snow if he had jumped out the window. To wygląda trochę jak, jak ślad w śniegu, szczerze mówiąc, ale może tylko mi się tak wydaje. This door communicates Możemy with... przejść dalej, tędy. Aha, tu mamy jeszcze walizkę. Tego nie zauważyłam wcześniej. Sprawdźmy tę walizkę, oczywiście, że tak. Okej. Co my tu mamy? Expensive clothing, recently laundered. Alicja spacerowała po lesie, w którym rosło 1000 kwiatków. Zebrała 10 z nich i ułożyła z nich bukiet. Ten bukiet zamienił się w motyla, a kwiaty na ziemi zaczęły się mnożyć. Ich liczba uległa podwojeniu. Alicja stanęła przed drzwiami, które powiedziały: jeśli chcesz opuścić las, musisz powiedzieć, ile kwiatków w nim zostało. To będzie 990, czyli 1980. Czy to będzie kod do sejfu? Znowu nie to kliknęłam. Próbujemy 1980. 1980. Jap. To było aż za łatwe. Not very surprising. Mamy pieniążki, których nie bierzemy oczywiście, mimo że Denatowi się już nie przydadzą. Call Cairo, check carpets delivery, Orient Express, call DC, call TV. Debris with H, arriving to Venice. Okej, tu gdzieś coś mogę jeszcze o coś zahaczyć z tych rzeczy. Okej, nic konkretniejszego. Myślałam, że to coś się da konkretniejszego z tego wyciągnąć. Ratchet had an appointment he will never keep. Coś do Kairu miał wysłać. Fontana de Conigdi, AW w sumie. Czy możemy z tym wejść jakąś interakcję? Możemy. A meeting place on the back of a postcard. Someone with the initials AW. Czy dalej możemy coś zrobić? Już chyba dalej nic więcej. Został nam jeszcze ostatni. For each person hurt, you will suffer the same harm. Your death is near. We never forget. Unusual letter this. Nieźle. To chyba mamy wszystko, tak mi się wydaje. Co my tu mamy? Odtwórz podarte zdjęcie. Nie możesz rozpoczynać od podczas wykonywania innej czynności. Okej. Bo tutaj ciągle jest na zbliżenie po prostu. Dobra. To jeszcze raz. Tak, ja chcę to zrobić. Bardzo chcę. Uwielbiam puzzle. Nie chciałam się wycofywać z tego. Chciałam obrócić. Może nie mogę tego obrócić.
to by było bez sensu. A, mam R, dobra, jest R do obrócenia. Nie, kurde, nie to klikam. Przepraszam was. Mam odruch teraz, żeby klikać prawy klawisz myszy, który tu akurat nie jest potrzebny. Okej, trochę za bardzo nam pomaga gierka. Jak na mój gust przynajmniej. Trochę zbyt duża pomoc. Tutaj. Tutaj. I tutaj. Dla Daisy. For Daisy. Interesting. My little gray cells did not let me down. Okay. 16 na 17 przedmiotów. Jeszcze jednego przedmiotu nie zbadaliśmy. Jeszcze czegoś nie zbadałam, czegoś nie zauważyłam. Śmieci? Nie, to jest to zdjęcie, które... Wiem. Zdjęcie, które sprawdzałam już. Tutaj mi się wydaje, że też wszystko sprawdziłam, bo tu były tylko dwie rzeczy do przejrzenia, to i to. Czego tu mogłam nie zobaczyć? No to patrzyłam. W umywalce nie wydaje mi się, żeby coś było, albo w tej okolicy generalnie. Te rzeczy sprawdziłam. Okej, tego nie sprawdziłam jeszcze. The chain lock is broken. Monsieur Michel told me that he broke the chain on the door to get into the room. Mamy komplet. W jaki sposób mógł wyjść? Też sprawdziliśmy. Okej, podsumuj. Idziemy podsumować. Ciekawe, czy to będzie koniec dema swoją drogą? Wyjście, z którego skorzystał morderca. Okno jest otwarte. Nope. Łańcuch jest zerwany. W przedziale są drzwi łączące go z przedziałem obok. Pociąg się zatrzymał, ponieważ... No, okej. Wybierz dwa elementy, które wskażą, którędy najprawdopodobniej wydostał się z przedziału pana Ratcheta morderca. Tak, to są te dwie rzeczy. Mógł wyjść drzwiami łączącymi przedziały, gdy te nie były zamknięte. Okej. Powinniśmy znaleźć 3 takie tropy, tak? Okej, mamy to. So, the murderer must have exited through Madame Hubbard's room. Et voilà. Okej, świadkowie ucieczki. Które dwie osoby mogły zauważyć Madame Hubbard? Kurczę, Fauché chyba nie. Konstantin i Bóg są w innym pokoju. Pan Michel, on chyba jest w innym wagonie też, nie? A jednak pan Michel, czyli ten, na którego bym postawiła finalnie. I'm right again. That happens to me a lot. Skromny jak zwykle. Przesłuchaj pana Michela, przesłuchaj panią Hubbard, nie wiem. Dobra. Pani Hubbard była gdzieś przy którymś stoliku. I shouldn't leave until I have finished inspecting the crime scene.
ale muszę. Skończyliśmy już inspekcję. I shouldn't. The chain lock is broken. The Tak, to wiem. semi-shut. Okej. Wymagają ode mnie kliknięcia obu celów. Będę w przedziale 204, tak, to wiem. Told me that he broke the chain on the door. Czy teraz mi I pozwolą shouldn't wyjść? leave Też nie. until I have finished inspecting the crime scene. Tędy też nie mogę wyjść. This door. No co, mam wyskakiwać przez okno, czy to jest koniec dema w taki dziwny sposób zrobiony? I shouldn't leave. Nie, dalej mi pokazuje, że coś pod tym tabulatorem powinnam mieć do odkrycia. Okej, tutaj coś pojawiło. Podsumuj przebieg wydarzeń. Dobra. Wybierz 2 elementy, które pomogą ci odkryć, co stało się w noc morderstwa. List z pogróżkami pod adresem Ratcheta był w sejfie. Ratchet trzymał pistolet pod poduszką. To się tam nie bardzo mocno łączy. Ratchet był czujny. Opakowanie tabletek nasennych i woda. Czymś musiał te tabletki popić. Zażył tabletki nasenne. Tabletki nasenne No, i no, zegarek. no, no, not good. Nie? Okej. I must admit I'm not right this time. Okej. Był czujny, ale jednocześnie brał tabletki nasenne. I can't imagine Ratchet taking a sleeping pill if he feared for his life. Coś w tym jest. That's the right answer. Pracownicy Ratcheta. Kto dla niego pracował? O kurde. Nie mam pojęcia, kto dla niego pracował. O. Dobrze trafiłam. Et voilà. Nice. Dobra intuicja. Kobieca intuicja zawsze jest super. Przesłuchaj sekretarza Ratcheta, przesłuchaj lokaja Ratcheta. Znajdę go w przedziale 102. Znajdę go w przedziale 103. Okej, 102, 103, 204 i dyżur na korytarzu. Okej. I think I've seen everything I need at the moment. I'm counting on you to finish your analysis. I'll have a more detailed report for you as soon as I can. So, Poirot, did you find anything out? It's a bit early for the handcuffs, my friend. Even for Hercule Poirot. Do not worry, mon ami. I believe our culprit has no plans to strike again. Monsieur Ratchet was the target. Of that I am convinced. Okej, alibi. Tell me, Book, how did you spend last night? This is a joke, I hope. Don't you trust your old friend? My friend, calm yourself. I must hear your story in order to corroborate other accounts. Ah, naturally. Let me see. I went to my compartment after dinner. Dr. Constantine was already there. We talked about his career. He's a Cambridge man, you know. After university, he returned to his country and has done much good there. He was so interested in the Orient Express. I told him all the anecdotes I know. I'm not certain when we fell asleep, but it was very late. Okay. Here is what I have found out. Monsieur Ratchet was stabbed many times. I also found threatening letters in his safe. He had a loaded gun under his pillow, so he was on guard, ready to defend himself. However, there was an empty glass with white residue at the bottom. I suspect a barbiturate. Perhaps he was forced to take it. In any case, I am certain he was unconscious, unable to defend himself. I also found several other items at the crime scene, possibly related to the murder. They must be investigated. By all means, Poirot. As fast as you can. I also found liquid for an electronic cigarette, but I could not find a vape. This might belong to the murderer. This criminal is an amateur.
Ej, to teraz tak pasuje do tego lekarza. W sensie, wiecie, ma dostęp do leków. Mógł powiedzieć zamordowanemu, że tutaj chodzi o jakieś kwestie zdrowotne, że on musi ten lek zażyć, dać mu coś innego niż tabletki nasenne, albo po prostu nie powiedzieć mu, że są tabletki nasenne i dać mu jakiś inny lek. Znaczy dać mu ten lek pod przykrywką, że to jest coś innego na coś innego i kazać mu to popić albo rozpuścić właśnie w czymś. No i właśnie, wziął wszystkie ciekawostki od tutaj tego gościa na temat Orient Expressu, więc możliwe, że wiedział, którędy się, gdzie i jak przedostać. I need a list of the passengers with their compartment numbers. Pierre Michel will have it. I must interview the rest of the passengers and the staff. I'll be in the bar car if you need me. We are hours late. Soon I hope help will arrive. Bye bye. Au revoir. Idziemy do 204. Co wy na to? Byśmy zawitali do 204. Okej, czekamy aż nam otworzą. Good morning, madam. I am Hercule Poirot. Caroline Hubbard. What can I do for you, Mr. Poirot? I am the bearer of unfortunate news. It's obvious with all the commotion that something has happened. Madame Hubbard, I am afraid your neighbor, Monsieur Ratchet, was murdered last night. Oh my God! I knew it! I knew it! I would like to ask you some questions, but first, may I inspect your room? Of course, yes, you must. Niemka, Kanadyjka, Amerykanka. Brzmiała bardziej jak Amerykanka. Wiek koło 60 bym dała. Gospodyni, pokojówka czy kontrolerka? Jakby, dlaczego by tego nie sprawdzić? Słuchajcie. Bardzo towarzyska. Ma co najmniej 60 lat. Jest Amerykanką i zdaje się, że nie wykonuje żadnego zawodu. Teoretycznie tak mówię o gospodyniach, nie? I'm right again. That happens to me a lot. Co my tu mamy? Here is a jacket button. It bears the logo of the Orient Express. Okej. Z tej strony zamek jest zamknięty, ale... This door connects to Monsieur Ratchet's compartment. It was latched on this side. The luxury of the Orient Express is present in every detail. No i co? I chciałabym tu zajrzeć, ale nie mogę. Niestety. Dalej nic z tego. No szkoda, bo tutaj mogłabym coś mieć zaliczone i możliwe, że tutaj mi zaraz każą wrócić, coś zrobić, czego nie zauważyłam w tym momencie, a co nagle się okaże super przydatne w śledztwie, nie? Kolejny złoty wąsik. Haha! Golden mustache. Madame, please tell me about last night. The murderer was right here in my compartment. I woke up. All in the dark it was. I was just so scared I couldn't scream. I pressed the call button. I pressed and pressed. I heard footsteps running in the corridor, then a knock on my door. "Come in," I screamed. And I switched on the lights at the same time. And would you believe it? There wasn't a soul there. You think he went back into the other compartment? How do I know where he went? I had my eyes shut tight. The conductor came in. I told the man what had happened, and he didn't seem to believe me. I asked him to search the room, but he found nothing. I told the conductor to look at the door between the compartments, and sure enough, it wasn't bolted. Well, I soon saw to that. I told him to bolt it, then and there. How is it you didn't bolt the door between the two compartments? Well, I had. Well, as a matter of fact,
I asked that Swedish lady, Olsen, Greta, if it was bolted, and she said it was. How was it you could not see for yourself? I was already in bed, and my toiletry bag was hanging on the hook of the door. I couldn't see the latch from where I was. What time was it when you asked her to do this for you? Oh, it must have been around 10:30 or 10:45 p.m. She'd come along to see if I had an aspirin. But instead of opening my door, she opened Mr. Ratchet's door by mistake. He said something quite rude, like, "Not a chance, lady, you're too old." It shocked her. She came in. I told her where to find the aspirin, and she got it out of my toiletry bag. Poor girl, she didn't have a good night. The same could be said for Monsieur Ratchet. It appears Mademoiselle Olsen may be the last person to see Ratchet alive. Is this your handkerchief? No, not at all. Yet it is embroidered with an initial H, like your name. I don't care. It's not mine, and I would certainly never buy something so impractical as that frilly thing. Are you a smoker? No, definitely not. Filthy habit. I found a jacket button on your table. It looks like it belongs to a train employee. The button bears the logo of the Orient Express. Well, of course the conductor came in last night, but he didn't go near that table. Still, it's a safe bet that it belongs to the conductor. I'll check his jacket later, to be sure. I have not finished inspecting your room. If you don't mind, No tak, I have not finished. Tam ciągle jakby... A, bo to jest jeszcze ręcznik. let's see if Mrs. Ribard was telling the truth about the latch of the connecting door. This hook is probably where Mrs. Ribard hung her toiletry bag. This hook is probably where Mrs. Ribard hung her toiletry bag. This hook is probably where Mrs. Ribard hung her toiletry bag. Chcę zobaczyć, czy z tego zbliżenia da się zobaczyć cokolwiek więcej. Okej, teraz nagle możemy to zrobić. Zabraliśmy jej całą kosmetyczkę, tak po prostu, okej. I can see the latch very well from here, even with the toiletry bag attached. I'll have to clear that up with Mrs. Ribard. Zdecydowanie. Mrs. Ribard, you told me that the door connecting the two compartments was closed, correct? Yes, it was, as I told you. I was already in bed and my toiletry bag was hanging on the hook of the door. I couldn't see the latch from where I was. That's why I asked Miss Olsen to check if it was closed. Leżałam w łóżku. Moja kosmetyczka wisiała na haczyku. Z łóżka nie było widać zasuwki. To. Are you sure everything you've told me is accurate, Madame Ribard? Of course. I have an excellent memory. Widoczna zasuwka. Mrs. Ribard, I tested putting your toiletry bag on the door hook as you told me. From your bed, you can easily see the latch on the door. The toiletry bag does not hide the latch at all. Are you saying I'm lying? It may have been stuck somehow in a different position, or I may not have seen it in the darkness. Or I didn't think to look, you irritating man. Details matter, madame. A man has been most savagely murdered. You will excuse me if I attempt to separate the truth from the false. Forget my toiletry bag and focus on who entered my compartment. Probably after killing Mr. Ratchet. Madame Ribard is a force to be reckoned with, but I suspect I'm not done with her. Thank you for your assistance, madame.
Zdecydowanie nie jesteśmy done with her jeszcze. A babeczka jest okrutną kłamczynią. Jak będzie z tym gościem? Monsieur Michel, I must ask you a few questions if you don't mind. I will do everything I can to help. First of all, tell me about yourself. Very well. My name, as you know, is Pierre Michel. I am from Calais. I've been with the company for over 15 years. Thank you. Francuz. Bardziej wygląda na 57. Chyba na kontrolera. That was easy. Can you provide me with a listing of the passengers and their rooms, please? Yes, certainly. Szybko poszło. Are you a smoker? Indeed. Do you smoke e-cigarettes? No. Tobacco only. I would like to reconstruct with your help the events of last night. Monsieur Ratchet retired to bed. When? Almost immediately after dinner, sir. Actually, before we left Belgrade. Did anybody go into his compartment after that? His valet, monsieur. Monsieur Masterman. And then his secretary, the young American gentleman. Monsieur McQueen. And that is the last time you saw or heard of him? No, monsieur. You forget that Monsieur Ratchet rang his bell around 12:40 a.m., soon after we had stopped. I knocked at the door, but he called out in French, "Ce n'est rien, je me suis trompé." I then left to answer another bell that had just rung. Okay. Where were you at 1:15 a.m.? I was sitting on my little seat at the end of the car, facing up the corridor. Are you sure? I left a little after 1 a.m. to speak about the snow with my colleague Jean in the bar car. I came back later. There was a call. I remember speaking to you. Indeed, I remember. Carry on. It was the American lady, Madame Hobart. She thought she saw a man in her compartment. Then, around 1:50 a.m., I made the bed for Monsieur Ratchet's secretary, Monsieur McQueen. He had spent the evening talking with the English Captain Arbuthnot. At 2 a.m., I returned to my place and stayed there until dawn. What is the last station where we stopped? Winkowski. Could someone have come on board? Possibly. I was very busy. Owing to the weather, we were a few minutes late. We left at 12:10 a.m. I found a button from an Orient Express staff jacket. Did you lose one by any chance? No, monsieur. As you can see, I have all my buttons. It is not mine. Okej. Czyli to możemy wrzucić do mapy myśli już. Co robił pan Michel? Tutaj jakoś? Zatrzymuję się z powodu zaspy. Pali na peronie. Pociąg opuszcza. Turururu. Coś takiego? Think, Poirot. That is not a good answer. Tych nie możemy przedstawić, tak? Okej. That's the right answer. Morderca umknął panu Michelowi. O północy pan Michel jest na peronie. I must admit I'm not right this time. I do not think that's the right A mam answer. tylko jedną wskazówkę do znalezienia, dobra. To powiedziałam, że te dwie. Nie zauważyłam wcześniej, że tylko jedna jest do znalezienia. While Monsieur Michel was chatting with Monsieur Fauchet in the bar car between 1 a.m. and 2 a.m.,
The murderer could have escaped Ratchet's room without being seen. I'm right again. That happens to me a lot. Okej, te ekrany potwierdzające, jaki to nasz Poirot jest nieumylny, są trochę męczące. Intuicja umożliwia ci dochodzenie do własnych wniosków. This is the most likely answer. Okej, czy pan Michel wydaje się podejrzany? Na razie nie. This direction looks promising. Czy mamy tu coś więcej w tym momencie? Nie mamy nic więcej w tym momencie. Gdzieś mieliśmy plan pokojów. Te 104, 100 coś raczej są w kolejnym wagonie. Tak mi się coś wydaje. Że to nie tutaj. Prawda? Tak jest. Do kogo my tutaj możemy wejść? To było 103 i 104 chyba. Ale zaraz się okaże, czy mam rację. 103 na pewno. Monsieur Edward Masterman, I believe. May I ask you some questions? I can barely talk. I have a terrible toothache. We have a doctor on board the train. Perhaps... I do not need a doctor. I use essential oils. If you can find my flask of clove oil in my box, I would be grateful. Fine, if you insist. I will help you. Co, i zaraz się okaże, że on tu ma olejki do papierosów? Goździkowy 7 ml. Okej, i jak ja mam to dokładnie zrobić? Ej, bo ja nie wiem, co ja mam tu zrobić, tak szczerze mówiąc. Okej, to otworzyła mnie wystarczająco. The jojoba oil spilled on the other bottles, leaving their labels illegible. I must find another way to find which one is Masterman's toothache remedy. Okej, The czyli weighing będziemy sobie scale is ważyć. soaked in jojoba oil. It's unusable. Ah, this old scale will do the job. To start, I must first arrange the vials from the lightest to the heaviest. Ta się na razie wydaje najlżejsza. Ta też. O, okej. Okej, to jest cięższa od tej. I tyle? Nie, nie tyle? To nie wszystko jeszcze? Okej, bo to jest cięższa od tej, no dobra. Now that I know the order, I think that I can easily guess which one is the clove oil. Któryś z tych dwóch? Raczej. Here is Monsieur Masterman's remedy. Here is your remedy. I hope it will help. Thank you very much, sir. Ah, well, I can finally speak without too much pain. I'm ready to answer your questions. You are Monsieur Ratchet's valet? Yes, sir, that is correct. Were you told that your employer was murdered? Yes, sir. A very shocking occurrence.
kalendarz, lokaj, on jest chyba jego lokajem, nie? That's the right answer. At what hour did you last see Monsieur Ratchet? It must have been around 9 p.m., sir. That or a little after. I went to bed around 10:30 p.m., same as the person who shares my room, Mr. Foscarelli. He almost immediately began snoring. What did you do then? I read, sir, and I spent a while soothing my toothache with clove oil and listening to the snoring. Did you hear anything during the night? Yes, my roommate's snoring. Are you a smoker? Yes, sir. I have a cigarette now and then to relax. Tell me about your employer, Monsieur Ratchet. I've been working for him for 9 months. I should not wish to speak ill of the dead, but he was not a gentleman, sir. Did you know that he had enemies? Yes, sir. I heard him discussing some threatening letters, sir, with Mr. McQueen. Did he mention these letters to you? He had been reading a letter when I came in. He asked me if I was the one who put it in his compartment. I told him that I had done no such thing, and he should report it to the police at the next station. How did he respond? He laughed, sir. You're joking. I do not joke, sir. Forgive me, I can see you do not. Was he taking sleeping pills? Always when traveling by train, sir. He said he couldn't sleep otherwise. Last night he asked me to give him 2. I did so, along with a glass of water. He dissolved them in the water. Did you see him drink the water? No, sir. I left right after I gave him the pills. Was Monsieur Ratchet a smoker? No. He finds smokers disgusting. Can you tell me again why you gave sleeping pills to Monsieur Ratchet? Yes, I gave him the pills because when he takes the train, he has trouble sleeping. The letter must have worried him. He specifically asked me to prepare the sleeping pills. I didn't see him drink the water with the pills in it. Tu mam problem. Wyraźnie prosił mnie, żebym przygotował mu pigułki nasenne. Nie ma problemu z zaśnięciem. Monsieur, I believe you are not telling me the truth. What? How can you say that? Pistolet? Kalendarz? Może pistolet? He received threatening letters. One, it seems, last night. Did you know he had a gun under his pillow? And even asked for my help to watch over him? I find it strange that he asked you for sleeping pills when he was afraid for his life and prepared to defend himself. I'm sure I don't know. Maybe to calm his nerves, maybe out of habit. It makes no sense. Wait, please. Isn't it possible that Mr. Ratchet asked me to prepare the pills, but didn't plan to drink them for some reason? It is possible. But I am a student of character, monsieur, and the Monsieur Ratchet you describe is not the man I met. If you'll excuse me, my toothache is getting worse again. I'm afraid this time you must prepare your own clove oil. Okej, czy możemy przeszukać też jego przedział? Czy w ogóle jest tu coś do przeszukania? Chyba nie bardzo. I believe I am addressing Monsieur Hector McQueen. Guilty as charged. I beg your pardon. Oh, sorry. Just an expression. My father used to say it. You must have had an interesting childhood. I am Hercule Poirot. No need to be modest. You're a detective. You are Monsieur Ratchet's secretary? I am Mr. Ratchet's secretary.
Just over a year. I mainly take care of translating certain texts for him. Mr. Ratchet only speaks English. Prepare yourself for a shock. Your employer, Monsieur Ratchet, is dead. So they got him after all. What do you mean? You are assuming he was murdered? I know he had enemies. Okej, i co, jemu nie robimy profilu? What can you tell me about Monsieur Ratchet? He was American. He was an antiques dealer. I don't know much more. Mr. Ratchet never talked about himself or his life, but I think Ratchet wasn't his real name. And he left the United States to run away from something, or someone. Yes? He started getting letters, threatening letters. Do you still have them? I have one. Did you know that Monsieur Ratchet had asked for my help? Asked you? No, I didn't know. He knew he was in danger. When did you last see him? Last night around 10 o'clock, I should say. Did you like your employer, Monsieur McQueen? No, I did not. He was, I'm sure, a cruel and dangerous man. Okej. Can you tell me your movements last night? I went back to my compartment. I read a little. In Belgrade, I went out onto the platform to smoke, but it was cold. I quickly went back in. I then went to Mr. Ratchet's compartment to take some dictation for him. I left around 10 o'clock. I saw Captain Arbuthnot. We ended up chatting in my compartment. Then we went out on the platform to quickly stretch our legs at Minkowski. He left around 2 o'clock. Thank you. I will need to check Monsieur McQueen's story with Captain Arbuthnot. I found a diary in Monsieur Ratchet's safe. Did you know about it? I kept a business appointment book, but I know he had a personal diary as well. That looks like it. Okej. Are you a smoker? Yes, I smoke cigarettes. I've tried to quit, but no luck. Can you give me this letter, please? Of course, here it is. Okej. Was Monsieur Ratchet a smoker? No, he hated the smell of smoke. Pomyśli, możemy ją sobie zrobić teraz. Ratchet rzekomo mówił po francusku w nocy, która doszła do morderstwa. Ratchet mówił wyłącznie po angielsku. Pan McQueen widział Ratcheta po raz ostatni około 22. 24:37 Ratchet wezwał pana Michaela. This is wrong. Nie? But I'm never far from the truth. I do not think that's the right answer. I must admit I'm not right this time. This is wrong, but I'm never far from the truth. No, dzisiaj mi nie idzie. Znaczy teraz mi nie idzie. Ratchet rzekomo mówił po francusku w noc, w którą popełniono morderstwo. Pan McQueen twierdzi jednak, że Ratchet mówił jedynie po angielsku. Morderca próbował stworzyć pozory, jakoby Ratchet nadal żył. No. Think, Poirot. That is not a good answer. I do not think that's the right answer. Okej, jednak. Wydawało mi się, że to właśnie będą takie dwie sprzeczne rzeczy. No, not good. The murderer may have impersonated
impersonated Ratchet by calling Monsieur Michel to make it seem that Ratchet was still alive at 12:37 Słuchajcie, a.m. nagrywam to o My little 22:30. grey cells did not let me down. Jestem trochę nieprzytomna, więc sorry za ziewanie. Ratchet zażywa tabletki nasenne. Aha, która z hipotezy jest najbardziej prawdopodobna? Morderca wchodzi do przydziału Ratcheta, zabija go strzałem z pistoletu, który ukrywa pod poduszką. Stwarza pozory, jakoby doszło do zbrodni w efekcie, której narzędziem był nóż. Czeka, aż pan Michel zrobi sobie przerwę, po czym opuszcza przedział. Daje mu cios nożem klatkę piersiową, wzywa pana Michela, aby stworzyć pozory, Ratchet nadal żyje, otwiera okno, aby uciec, ale pociągu tkną śniegu. Czeka, aż pan Michel zrobi sobie przerwę, po czym opuszcza przedział. Nie ucieka oknem, bo tam nie było śladów. Nie, to. Et voilà. Długie to demo, ej. Czy pan McQueen jest podejrzany? Czy pan Masterman jest podejrzany? Obydwoje są. Appears to be a good lead. According to the information I have, this is a solid choice. Nie wiem, czy solid choice, ale cóż, powinienem poinformować Monsieur Booka o postępach w śledztwie. Okej. To brzmi jak coś... jak coś, co może nam zakończyć demo tak naprawdę. Całkiem długie demo. Przyznajmy, że to jest całkiem długie demo. Tu był Monsieur Book. Nie no, już będzie w tym wagonie barowym, nie? Na nas czekał. Zobaczymy. Z nim możemy pogadać. Nic nowego nam nie powie. Nie w wagonie barowym jednak. Chyba, że tym kolejnym przedziale. Tak jest. So, my friend, have you found our killer? Not yet, but I will tell you what I have learned. Please. Our assassin could have gotten on the train at Winkowski disguised as a conductor, entered Ratchet's room and killed him. Then he walked out through Madame Hubbard's connecting door, where he lost a button from his jacket. He had to wait for Monsieur Michel to be absent. He waited too long. The train had left the station. He was trapped aboard. Indeed. He had opened the window to make it look that he'd escaped that way. However, if he waited until the train stopped again due to snow, his footprints would have been found. The murderer is still among us. On the train. There's a problem with the second-class toilets. What now? All morning passengers have been complaining that the door is locked, so I went to check. I knocked, but no one answered. I didn't think I should open it without speaking to you first. You did well, Monsieur Michel. Lead the way. I use my master key. Kolejne coś? And who is she? Is she alive? She is breathing. Then if she isn't dead, isn't she our murderer? That, my friend, is what we must find out. Whoa, whoa. Second class, Istanbul, Paris, Joanna Locke, Gare de Lyon.
The ticket reads Joanna Locke, traveling in compartment 105. Miss, can you hear me? She's Co ona śpi? breathing. Her pulse is strong. There is no sign of physical violence. This woman is sleeping very soundly. This woman is sound asleep. Given her location, I would say she has been drugged and deposited here. Well, at least it's not another murder on my train. The train is, of course, full. Monsieur, the list I gave you indicates that Hildegard Schmidt shares her compartment. I will want to talk to her later. For now, we will concentrate on this mysterious young lady. Let's return her to her more comfortable bed. Good idea. Pierre, locate this woman's room and fetch the doctor. Yes, sir. I will question her when she wakes up. Please, let me know what you learn. Mademoiselle Locke's compartment is 105. I suggest we return her to her more comfortable bed. Yes, hopefully she will awaken soon. Dowiedz się czegoś o Joannie Locke. Czy uda nam się czegoś dowiedzieć stąd na przykład? Niekoniecznie. Ale ze stolika już tak. Albo i nie. Okay. O, mamy ten sam osad. A cup of tea with white residue at the bottom. Okej, kodu nie znamy jeszcze, ale jeszcze. Wszystko się może zdarzyć. Co my tu mamy? A U niej briefcase brakuje... and a wagon Lee conductor's jacket. Tak, And the nie button brakuje is psika. missing. No nic tutaj magicznie nie znajdę raczej. Oj, na jej numerze biletu może coś by było. Ewentualnie. Joanna Locke. Tak, chcę sobie przypomnieć, co jeszcze o niej wiem. Ale nie to kliknęłam. Nie wyjdziemy, dopóki nie odkryjemy, tak? Poirot, I'm disappointed in you. I was certain you would have it by now. No, that's mine. I never remember my passwords, so I make them easy ones. But of course you know what you're doing. It is booby-trapped, is it? If you need a break, I can ask Jean to make you some coffee. So, Poirot, any luck so far? Have you tried 1, 2, 3, 4? Poirot, what if the briefcase is booby-trapped? We really need to find the combination. Have you tried 0000? No, that's mine. I never remember my passwords, so I make Stary, them easy zamknij ones. się. Book, silent like a mouse, please. I'm sorry. You're right. I'll be quiet now. You need to concentrate. I will not utter another word. Not one. Book, there will be another murder on the Orient Express in a moment.
Nice. Nice. Ale zabawne to było. To mi się podobało. Kolejny. She has a gun. Come, Poirot. Criminals are often known to carry one. Ratchet was stabbed, not shot. But then why take it on the train? No właśnie. Berkshire. Her driver's license confirms her identity. She is American. These are fake IDs. It's certain. The stuffed animal is the same as in the photo found at the crime scene. What a coincidence. Mademoiselle Locke appears to have been investigating Monsieur Ratchet. Mademoiselle Locke seems very interested in our victim. Of course. She has studied her target. Possibly. To by było za łatwe. Detective Berkshire Police. This badge says that Joanna Locke is an American detective with the Berkshire Police Department in Massachusetts. An American police officer? Oh. Look, she's waking up. Thanks to you, I would not be surprised if our murder victim were also waking up. What? Oh, my head. What's all the yelling about? Who are you? Give me a good reason why you should not be in handcuffs. I can give you a reason, Book. Whose handcuffs will we use? I have none. Do you? Well, You are Joanna Locke, mademoiselle? Yes, Joanna Locke. I'm a detective. Berkshire, Massachusetts Police. I have found your credentials, mademoiselle. And I know who you are, Mr. Poirot. Then, if the introductions are complete, perhaps the explanations may begin. I'll try. It's simple, really. I'm on the trail of a murderer. Okej. Czy to jest koniec dema? Że ona jest na tropie mordercy i to jest koniec już tego, co dostaniemy? Come on! Akurat tak to się rozkręcało. Ja wiem, premiera jest dosłownie za kilka dni, ale... I had just been promoted to detective after 5 years on patrol. Okay. It was my first time on a major case. It had been a month since Daisy Armstrong was kidnapped. The Armstrongs were desperate for some sign of hope. I was there only for paperwork, to fill in some blanks. Co możemy prowadzić? Tu coś się dzieje. Okay. I should go through the case file one more time. Okej. Tutaj. Trzyletnia dziewczynka, córka Johna i Soni Armstrongów, porwano wieczorem 24 lutego 2019. Pani Moreau, niania, odkryła, że dziecko zniknęło wieczorem. Pod oknem pokoju dziecka odnaleziono podstawioną pod nie drabinę. Została użyta do uprowadzenia Daisy z domu. The crime was audacious. How could the kidnapper know which was the window of Daisy's room? No, they could use a ladder to reach it, and no, they could enter the room without being seen. Mogła to być niania. Nie zwrócili Daisy.
The misspellings are clearly on purpose, and they didn't return the child when the ransom was paid. W domu przebywało wiele osób, niektóre były zupełnie dla nas obce, wszyscy byliśmy bardzo zajęci gośćmi. W pewnym momencie usłyszeliśmy krzyk Susan, niani Daisy. Ostatni raz widziałam Daisy około 22:30, gdy zajrzałam do pokoju. Zauważyłam, że Susan przy niej nie było, ale Daisy sobie spokojnie spała. Zostałam przy niej na mniej więcej 10 minut. Usłyszałam, że Susan niedługo się zjawi, wróciłam więc do gości. Okej. Coś się stało ze zdaniem Susan tutaj. Że jest rozmów telefonicznych, były jakieś różne numery. Potem Susan dzwoniła gdzieś 2 razy, 2 różne. Te same, pod które wcześniej... Okej, raz jeden ten sam był, pod który wcześniej dzwonił John Armstrong, albo ona z jego telefonu. Ewentualnie. A potem on dzwonił z jej. Dziwnie. The phone record of the night of the kidnapping. The last call was for 911. The phone record of the night of the kidnapping. The last call was for 911. Coś tu jeszcze mamy? Mapę? A topographical map. Often more important than a road map in these maps. A topographical... Okej, wystarczy nam raz. Czy możemy już wyjść? Ale wóz. Mamy hulajnogi dziecięce. Aha, nie możemy biec na trawnik, okej. Nie kłócę się z tym. Czy tu gdzieś widać, gdzie można było podstawić tę drabinę? Nie bardzo. Good evening. Colonel Armstrong? Yes. You're the detective they phoned about. Joanna Locke. I don't remember you. I'm newly assigned to the case. It's about time more detectives were involved. My wife, Sonia, she hasn't been herself. Every day is a waking nightmare for us. Tell me you've uncovered something new. I'm here to speak to your daughter's nanny. There was a computer problem. Her earlier statement has been lost. Oh, I see. We had hoped. Well, do as you wish. I won't be far if you need me. I w tym miejscu, dobra. Mamy nadzieję, że podobało wam się nasze demo gry Morderstwo w Orient Expressie, którego premiera zaplanowana jest na 19 października 2023, czyli najbliższy czwartek. Pamiętajcie, aby dodać grę do swojej listy życzeń. Ponad 3 godziny dodatkowej rozgrywki po słynnym zakończeniu książki. Zupełnie nowe śledztwo, które pokieruje cię między innymi do Wenecji i Genewy. Nice! Słuchajcie, ja się czuję bardzo, bardzo zainteresowana tą grą. Szczególnie, że mamy tutaj też strong female lead przy okazji, czyli mamy naszego Poirota, ale mamy też panią detektyw. I jak widać, będziemy się wymieniać elementami śledztwa między nimi. I to, co zobaczyliśmy w naprawdę dość długim demie, to jest dopiero początek całej historii, którą mamy do odkrycia, więc ja się nie mogę doczekać. Zapisuję sobie grę na liście życzeń zdecydowanie i nie zdziwię się, jeżeli ją kupię w dniu premiery. Naprawdę się nie zdziwię. Mam nadzieję, że wam też się to demo podobało. Dajcie znać, czy planujecie kupić grę na podstawie tego, co tutaj było pokazane. I do zobaczenia w kolejnym materiale na naszym YouTubie. Tak, mam nadzieję, że ten wam się będzie podobał i że was zachęcił do oglądania kolejnych. A na razie wielkie dzięki, cześć, do zobaczenia w kolejnym.